Witajcie kochani serdecznie. Dzisiaj pokażemy sobie, jak zrobić taki bardzo prosty szaliczek idealny na wiosenno-jesienne chłodne wieczory i mroźne poranki. To jest szaliczek taki, którego końce się zwężają do takiego trójkącika. No i co? Jest z wełnianej włóczki, z włóczki Charisma. Także to jest Superwash Treat Wool Classic wełna. Tutaj macie, ile jest w motku, około 100 metrów, czyli 50 gram i producent poleca druty 4 mm. Jest to kolor 73, ten kolor nazywa się Petrol. Jest taki granatowy, ale on ma w sobie też takie wplecione włókna, które są takie turkusowo-niebieskie i myślę, że bardzo fajnie, świetnie to wygląda. A to jest mój szaliczek i zaraz przejdziemy do tego, jak ten szaliczek wykonać i czego będziemy potrzebować. Będziemy potrzebować drutów. Ja robiłam na takich, na krótkiej żyłce. Są to druty 5 mm i jeszcze do tego znacznik, który mi bardzo ułatwił pracę, o czym Wam za chwilę opowiem. Oczywiście włóczka, no i na koniec, jak będziemy obcinać, no to nożyczki. Będziemy też łączyć włóczkę, bo ja wykonałam ten szaliczek z 2 motków. No i igła dziewiarska, żeby później pochować niteczki. Także zapraszam serdecznie do wspólnej pracy. Będziemy pracować na wzorze. Jest to szalik, który się oczywiście od Drops Design z ich strony z darmowymi wzorami Garn Studio. I szalik nazywa się Pink Alicious Shawl. Tak wygląda, jest to taki zwężany na końcu, który jest robiony ściegiem ryżowym, bardzo mi się podoba. No i jest włóczką dedykowaną Baby Merino i Drops Kids Silk, natomiast ja sobie sama zadedykowałam Drops Charisma. Przerabiamy w poprzek, czyli tak, i będzie to robótka ściegiem ryżowym. I co tutaj jest napisane? No to sugerowana włóczka, druty z żyłką 5 mm 40 cm. Wykorzystane techniki, czyli na początku przerabiać 2 oczka brzegowe, następująco zdjąć 1 oczko do przerobienia na lewo z nitką z przodu robótki i przerobić 1 oczko prawe. Na końcu rzędu przerabiać 2 oczka brzegowe, następująco przerabiać, aż zostanie 2 oczka na drutach, zdjąć pierwsze oczko jak do przerobienia na lewo z nitką z przodu i przerobić kolejne oczko na prawo. I te 2 oczka przerabiać tak samo na początku i końcu każdego okrążenia. No a ścieg ryżowy, no to myślę, że wiemy. Mam też filmik na kanale na ten temat. Pierwszy rząd przerabiać 1 oczko prawe, 1 oczko lewe i powtarzać, a rząd drugi przerabiać lewe na prawo, a prawe na lewo, czyli zawsze przerabiamy odwrotnie. No i zaczynamy. Oczywiście jest to skrócony opis, ale one są takie, no, tu w tym wzorze nie ma nic skomplikowanego, one są bardzo proste i czytelne. Na drutach z żyłką numer 5 nabrać 5 oczek, tak, patrz, oczka brzegowe i ścieg ryżowy poniż. No to dobrze, nabieramy 5 oczek i później rząd pierwszy na prawej stronie robótki przerobić 2 oczka brzegowe, 1 oczko ściegiem ryżowym i 2 oczka brzegowe. Rząd drugi na lewej stronie przerobić 2 oczka brzegowe, 1 oczko ściegiem ryżowym i 2 oczka brzegowe. No to robimy. To, którą mam na drucie, zawsze traktuję jako oczko pierwsze i nakładam kolejne, drugie, trzecie, czwarte i 5 i mamy nabranych 5 oczek na drut. No i teraz robimy tak. 2 pierwsze oczka będą oczkami brzegowymi i 2 ostatnie też będą oczkami brzegowymi, a to po środku będziemy robić ściegiem ryżowym. Więc tak jak było we wzorze, pierwsze oczko ściągam z nitką z przodu robótki, tak jakbym je przerabiała na lewo. Drugie idę na prawo, tutaj będzie oczko ściegiem ryżowym, to sobie zrobię na prawo i znowu 2 oczka brzegowe. Pierwsze ściągam z nitką z przodu robótki, tak gdybym przerabiała to na lewo
i drugie oczko przerabiam na prawo i pierwszy rząd robótki mamy za sobą. Odwracamy robótkę i drugi rząd teraz. I znowu mamy 2 oczka brzegowe, więc pierwsze ściągam, drugie przerabiam na prawo i tutaj mamy już brzegowe. I teraz ściegiem ryżowym. Tu widzę, że było na lewo, więc ja zawsze robię odwrotnie. I jest oczko nad lewym prawe i znowu 2 oczka brzegowe. Ściągam z nitką z przodu, a to przerabiam na prawo. Drugi rząd mamy zrobiony. Teraz jesteśmy w rzędzie trzecim i w rzędzie trzecim jest tutaj napisane przerobić 2 oczka brzegowe, wykonać 1 narzut, przerobić 1 oczko ściegiem ryżowym i 2 oczka brzegowe. W następnym rzędzie przerobić oczko przekręcone w miejscu narzutu ściegiem ryżowym. Dlatego, że jak przerobimy jako przekręcone, no to wtedy nie będzie otworu, takiej dziureczki, która mogłaby powstać, a tego nie chcemy. No i następne 4 rzędy przerabiamy. Normalnie 2 oczka brzegowe, później ściegiem ryżowym, aż pozostaną 2 brzegowe. I w kolejnym, w 8 znowu dodajemy przez narzut, czyli w ten sam sposób. I będziemy tak długo dodawać co 5 rząd te oczka, raz z jednej, raz z drugiej strony, aż na drutach będziemy mieć około 34 oczka, długość robótki wyniesie 56, a szerokość na środku około 20 cm i tam się później będzie już robić na prosto, bez dodawania oczek, a później na końcu będziemy odejmować, ale my na razie zaczynamy i już pokazuję, jak to robimy. Czyli jesteśmy w miejscu, gdzie będę dodawać, bo na razie rozszerzamy naszą robótkę i tak oczka brzegowe standardowo, czyli pierwsze ściągam, drugie przerabiam na prawo, robię narzut, czyli normalnie sobie narzucam jakby nitkę na górę druta. Tutaj widzę, że było oczko na lewo, więc teraz robię nad tym na prawo i znowu 2 oczka brzegowe. Obracam robótkę i tutaj będziemy mieć ten narzut, który musimy przerobić. Czyli tak, brzegowe ściągam, przerabiam, to za chwilkę Wam wejdzie w nawyk i nie będzie żadnego problemu. Tutaj przerabiam na prawo, bo widzę przed sobą lewe, a tutaj będzie na lewo i robimy przekręcone. Normalnie bym się wbijała tutaj pod tą jakby niteczkę, pętelkę z przodu, natomiast w związku z tym, że jest przekręcone, to się wbijamy pod tą tylną nitkę z tego oczka i fajnie jest tutaj też palcem sobie tak delikatnie przytrzymać i nam się tutaj wtedy, o widzicie, zrobi taka dziurka, w którą można śmiało włożyć drut. I mam oczko przekręcone na lewo i tutaj 2 oczka zrobimy sobie brzegowe. I ja sobie teraz zaznaczam. Wiadomo, że będziemy uważać i liczyć, natomiast ja sobie zaznaczam, że tutaj było dodawane oczko. Na wszelki wypadek, gdybym się zamyśliła, gdybym bujała w obłokach, to żebym wiedziała, że tutaj było dodane. Czyli zrobiliśmy pierwszy, a tak naprawdę od początku robótki w trzecim dodaliśmy, więc to był 4. rząd. Teraz będzie 5. Czekajcie. Teraz będzie rząd 5. Tak, tu mam na prawo, więc przerabiam na lewo. Tu mam na lewo, więc przerabiam na prawo. Ściągam pierwsze i drugie z brzegowych na prawo. Teraz będzie rząd 6. Czyli tak, brzegowe, prawe, lewe i 2 brzegowe. Rząd 7 przed nami. Tak i tak.
później tu na lewo, na prawo i tu 2 oczka brzegowe. I jesteśmy teraz w 8 i według wzoru w 8 na prawej stronie robótki również przerabiamy ściegiem ryżowym, aż pozostaje 2 oczka, wykonać 1 narzut, zakończyć przerabiając 2 oczka brzegowe. Na prawo, na lewo, narzut, ściągamy i brzegowe. I jak jesteśmy na kolejnej stronie, oczywiście sobie za chwilę przełożymy ten znacznik, to tak robimy 2 oczka brzegowe. Później kolejne bym miała na lewo, więc to powinnam przerobić na prawo, więc znowu sobie tutaj palcem tak luzuję za tylną nitkę, żeby nam wyszło przekręcone. Widzicie, wtedy ta nitka jest taka skrzyżowana, po prostu przekręcona, dlatego to się tak nazywa. Tutaj robimy ściegiem ryżowym i oczka brzegowe i zaczyna nam powstawać. Już się widzicie, że pomalutku rozszerza nasza robótka. Tutaj oczka brzegowe są takie, wychodzą nam taki fajny łańcuszek na prawo, a w środku jest ścieg ryżowy i z drugiej strony to samo. Oczywiście ja później tych rzędów nie liczę, 15, 16, 80 i tak dalej, tylko za każdym razem, kiedy sobie przełożę ten znacznik, to sobie wtedy po znaczniku liczę znowu pierwsze, drugie, trzecie, czwarte, w 5 dodaję i tak dalej, i tak dalej. I raz dodajemy z jednej strony, raz dodajemy z drugiej strony, aż nam się robótka powiększy i wtedy, jak będziemy mieć, tak jak tam czytałam, około 56 cm robótki, szerokość długości, tak? Szerokość wyniesie około 20, a na drutach będzie 34 oczka. No wtedy będziemy robić na prosto, ale wtedy się w tym miejscu spotkamy. Także powodzenia. I jestem właśnie na etapie, kiedy skończyłam dodawanie moich oczek, żeby rozszerzyć robótkę. Tak ona wygląda. Jestem bardzo zadowolona. Całkiem taka fajna, mięsista dzianina się z tego robi. Także ja tutaj sobie zaznaczyłam, zresztą tak jak cały czas sobie zaznaczałam wskaźnikiem. I od tego momentu będę tu robiła zgodnie ze wzorem, czyli tam chyba było 4 cm. Następnie będę przerabiała wzór, ale już bez dodawania oczek po jednej i po drugiej stronie naprzemiennie. Tutaj ta niteczka to też jest znacznik, gdyby mi się ten wysunął, bo szczerze mówiąc kilka razy mi się zdarzyło, że mi się ten znacznik zsunął, więc nie wiem, czy on jest taki fajny. No przy grubszych włóczkach sprawdza się, natomiast przy cieńszej zdarza się, że się zsunie, dlatego dla pewności tutaj sobie jeszcze uwiązałam kawałeczek jakiejś tam włóczki. I to są moje znaczniki i teraz pracujemy dalej bez rozszerzania robótki. Także do zobaczenia przy kolejnym etapie. Jestem teraz w połowie, dokładnie w połowie mojej robótki. Mam nadzieję, że w tym kadrze uda się uchwycić. To jest połowa mojej chusty. Strasznie kolory prześwietlają, ale jakby no nic na to nie jestem w stanie poradzić. Tutaj sobie odznaczyłam, do tego momentu dodawałam oczka, czyli poszerzałam szalik. Natomiast tutaj już robiłam na prosto. No we wzorze było kilka centymetrów, ja sobie dodałam troszkę więcej, bo sobie tak pomyślałam, że zrobię idealnie z połowy włóczki, którą na to przeznaczam, czyli z jednego motka. I teraz będę dołączała drugi motek i będę sobie pomału zmniejszać. Także chcę wykorzystać całe 2 motki. Tutaj może jeszcze odrobinkę pociągnę na prosto, zobaczymy. Ale tak mierząc, oczywiście to jest połowa szaliczka, więc mierząc to jest taka odległość, taka długość, która będzie mi pasowała. Więc za chwilę dołączam włóczkę. Skorzystam tutaj z jednej z metod, które pokazywałam na moim kanale, także jak jesteście zainteresowane, to zapraszam.
Znajdziecie tam sposoby na różne metody łączenia włóczek. Także zapraszam Was serdecznie. Wybierzcie swoją ulubioną, a ja za chwilę biorę się za łączenie włóczki i kontynuuję pracę, czyli będziemy zmniejszać szaliczek. I gdzie to jest opisane? Tutaj jest ten moment, gdy długość robótki wynosi 56 cm, szerokość w środku około 20 i jest 34 oczka. Ja się rozpędziłam, zrobiłam na 36, ale to nic. Przerabiać ściegiem ryżowym, a oczka brzegowe jak wcześniej, ale bez dodawania przez 4 cm. No właśnie, i tutaj według wzoru powinno być 4 cm, no u mnie jest odrobinkę więcej. I teraz będziemy zamykać oczka z jednej strony robótki, tak jak w opisie poniżej. Dalej przerabiać ściegiem ryżowym, a oczka brzegowe jak wcześniej, ale teraz zamykać oczka za oraz przed 2 oczkami brzegowymi z tej samej strony, z której wcześniej były dodawane oczka. Zamykać oczka co 5 rzędów na przemian na prawej stronie robótki i na lewej stronie robótki. Na prawej stronie robótki, czy tak, przerobić 2 oczka brzegowe, zdjąć jedno oczko jak do przerobienia na prawo, przerobić jedno oczko prawe i przełożyć zdjęte oczko nad przerobionym oczkiem, czyli przekładamy górą. Przerabiać ściegiem ryżowym, aż zostanie 2 oczka i zakończyć przerabiając 2 oczka brzegowe. A na lewej stronie robótki przerobić 2 oczka brzegowe, przerabiać ściegiem ryżowym, aż zostaje 4 oczka, przerobić 2 oczka razem na prawo, zakończyć przerabiając 2 oczka brzegowe. Dalej przerabiać tak samo, aż zostanie 5 oczek, przerobić 2 rzędy bez zamykania oczek i w następnym rzędzie zakończyć robótkę. Długość szala wynosi około 116 cm. No to zaczynamy. A no i jeszcze tak jak ja Wam mówiłam, że tutaj sobie poza tym, że mam takie znaczniki, który właśnie jeden, ten dolny mi wypadł, ale na szczęście uwiązałam sobie tutaj jeszcze włóczkę u góry, także z dołu zgubiłam, a u góry mi został i wiem, że do tego momentu dodawałam oczka, tu robiłam na prosto i następnie będę zmniejszać i też będę sobie za każdym razem przy zmniejszaniu zaznaczać znacznikiem, żebym się nie pomyliła w liczeniu, żebym to widziała, żeby mi było po prostu łatwiej. Także zaczynamy. No i zaczynamy i przypominam, jak przerabiamy oczka brzegowe, żeby taki ładny brzeg wyszedł. Według wzoru pierwsze oczko ściągamy z nitką z przodu, tak jakbyśmy przerabiali oczko na lewo, ale bez przerabiania, a drugie oczko brzegowe przerabiamy na prawo i tym oto sposobem taki brzeżek nam wyjdzie. No ja sobie tutaj jeszcze przerobię może 1 czy 2 rzędy tym ściegiem ryżowym, a później będziemy sobie pomniejszać. Także naprzemiennie oczko prawe, oczko lewe, oczko prawe, oczko lewe. I tak sobie pracujemy. Oczywiście ścieg ryżowy, więc nad prawym lewe, nad lewym prawe, tak na zmianę. Więc tak to wygląda. I teraz 2 ostatnie oczka brzegowe, czyli pierwsze ściągamy z nitką z przodu bez przerabiania, a drugie przerabiamy na prawo. I rząd mamy gotowy. I jeszcze jeden rządek sobie zrobimy, czyli te nasze oczka brzegowe, żeby tak ładnie wyglądały według wzoru, czyli pierwsze oczko ściągam z nitką z przodu, czyli tak jakbym przerabiała na lewo, ale bez przerabiania, a drugie oczko brzegowe przerabiam na prawo. No i tutaj kontynuujemy sobie ściegiem ryżowym, czyli naprzemiennie robimy oczka nad prawym lewe, nad lewym prawe. Tu ostatnio miałam lewe, więc teraz na prawo, tu było prawe, więc na lewo. I tak sobie robimy cały rząd. Bardzo fajnie i przyjemnie się pracuje ściegiem ryżowym, bo nie wymaga od nas większego skupienia. Można się zająć też w międzyczasie innymi rzeczami. Ja bardzo lubię takie proste wzory. A szaliczek, myślę, że wyjdzie super. Także już się nie mogę doczekać efektu, jak go zakończę. Ale jesteśmy już w połowie, nawet troszeczkę poza połową, także będzie super. I teraz robię rząd bez odejmowania, bez dodawania, po prostu na prosto.
Także jest to wzór na prosto. O, tutaj już przechodzimy na drugi moteczek. Ono nam się później ładnie zgubi tutaj w ściegu, także nie będzie kompletnie tego widać i robimy sobie. Tak. Prawe, lewe. Zatrzymujemy się zawsze przy końcu rzędu 2 oczka przed końcem, czyli przed tymi oczkami brzegowymi. Tu było co? Tu było, proszę Państwa, na prawo, więc tu robimy na lewo. Jesteśmy teraz 2 oczka przed końcem. Przedostatnie ściągam z nitką z przodu, czyli tak jakbym przerabiała na lewo, a ostatnie przerabiam na prawo. I taki fajny tutaj brzeg. Taki odrobinkę panoramiczny, taki fajny, zaokrąglony nam wyjdzie. Bardzo ładnie to wygląda. Super efekt. Także ogólnie szaliczek będzie świetny. Oczywiście ja później tą niteczkę sobie schowam. Wrobię tutaj, że ładnie sobie zakończę. Wrobię, nie będzie jej kompletnie widać. I tak samo z drugiej strony. Bardzo mi się podoba. Świetny wzór i nawet nie widać tutaj tych poszczególnych miejsc, gdzie oczka były dodawane. Także jest to wszystko takie fajne, subtelne. Ekstra. No to pracujemy dalej. No i teraz sobie przechodzimy do tego momentu, gdzie będziemy pomniejszać liczbę oczek, czyli zwężać naszą robótkę. I autor wzoru mówi, żeby przerobić 2 oczka brzegowe normalnie, więc przerabiam, to ściągam, to przerabiam na prawo i teraz tak. Będziemy teraz pomniejszać po tej stronie po prawej, czyli na początku rzędu. I tak, przerobić 2 oczka brzegowe, zdjąć jedno oczko jak do przerobienia na prawo, czyli z nitką z tyłu zdejmuję. Kolejne oczko przerobić na prawo i to zdjęte oczko przełożyć nad przerobionym, czyli pyk. Czyli tutaj przekładamy. O, i już mamy pomniejszone. Teraz robimy sobie wzorem dalej do końca rzędu, aż do oczek brzegowych. Tutaj sobie jeszcze oczywiście zaznaczę moim znacznikiem, że w tym momencie, w tym rzędzie było pomniejszane, żebym wiedziała. Gdybym się zamyśliła, to później łatwo mi będzie odliczyć 4 rzędy i w kolejnym 5, ale tym razem już tutaj z drugiej strony będziemy pomniejszać, czyli przy końcu rzędu. Czyli tak, no i sobie tutaj robimy do końca. To jest bardzo prosty wzór, bardzo efektowny, bardzo prosty, także praktycznie ten szaliczek sam się robi. Także spotkamy się, myślę, za te 4 rzędy i wspólnie sobie jeszcze przerobimy zmniejszanie oczek po tej drugiej stronie, gdzie robi się odrobinkę inaczej i to się wtedy robi naprzemiennie. Raz tak, bo raz zmniejszamy z przodu rzędu, a raz w ten drugi sposób, który zaraz sobie pokażemy, bo będziemy to robić na końcu rzędu. Także do zobaczenia za 4 rzędy. I teraz jestem w rzędzie 5 z kolei po tamtym rzędzie i tak jak tutaj pomniejszałyśmy, tak teraz będziemy tutaj. Także przejdziemy sobie cały rząd do końca klasycznie. Tutaj nic nie ma innego, czyli pierwsze oczko ściągamy z nitką z przodu, drugie na prawo. Jedziemy sobie teraz cały rząd do końca ściegiem ryżowym i zatrzymujemy się na 4 oczka przed końcem tego rzędu. I zaraz sobie pokażemy, jak to tutaj z tej strony będziemy pomniejszać, czyli redukować oczka, aby nam się fajnie szaliczek zwężał ku końcowi. I jesteśmy teraz 4 oczka przed końcem i tak jak tutaj we wzorze jest napisane, i tak jak tutaj mamy we wzorze napisane, na lewej stronie robótki przerobić 2 oczka brzegowe, przerabiać ściegiem ryżowym, aż pozostanie 4 oczka, przerobić 2 oczka razem na prawo, zakończyć przerabiając 2 oczka brzegowe. Czyli robimy 2 oczka na prawo, pyk, 2 oczka na prawo i brzegowe to już klasycznie to ściągamy, to przerabiamy na prawo i mamy zredukowane z tej strony o oczko.
I teraz jak robimy? Teraz kontynuujemy to do momentu, aż na drutach zostanie nam 5 oczek końcowych i myślę, że wtedy się razem spotkamy. To już nie będę Wam pokazywać, bo po prostu cały czas ta praca wygląda tak samo. Raz z jednej strony, raz z drugiej pomniejszamy, redukujemy o jedno oczko, nam się będzie robótka zmniejszać i widzimy się, kiedy zostanie nam 5 oczek na drutach. Także do zobaczenia. Jesteśmy teraz na końcu robótki. Dalej przerabiać tak samo, aż pozostanie 5 oczek, czyli zmniejszać z jednej strony co 5 rzędów, przerobić 2 rzędy bez zamykania oczek i w następnym rzędzie zakończyć robótkę. Długość szala wynosi około 116 cm. Ja jestem teraz w miejscu, gdzie mamy 6 oczek. Tutaj po raz ostatni zmniejszałam. No, tak jak mówiłam, zaznaczam sobie znacznikiem, żebym nie zapomniała, nie pogubiła się. A więc pozostało mi ostatnie zmniejszenie zgodnie ze wzorem. Więc sobie robimy oczka brzegowe, jedno ściągam, drugie na prawo. Teraz pomniejszanie, czyli to ściągam, to mi wychodzi na lewo, to przekładam. Mamy pomniejszone i oczka brzegowe. Tak i sobie tak zaznaczałam, że w miejscu, gdzie pomniejszałam, to sobie zaznaczałam znacznikiem. O, i już wiedziałam. I teraz przerobić 2 rzędy bez pomniejszania, czyli brzegowe. Tu mi wychodzi prawe i tu robimy brzeg. Z drugiej strony teraz podobnie. Tak. I możemy przechodzić do zamykania. Więc jak ja zamykam oczka, zazwyczaj robię to tą najprostszą metodą, czyli za pomocą drutach, chociaż metod jak wiecie jest wiele, ale ja sobie zrobię w ten sposób, że oczkami prawymi, czyli sobie tutaj, niektórzy robią tak, że jak oczka im schodzą z drutów, tak przerabiają, ale ja się w takie rzeczy nie bawię. Po prostu na prawo. Czy przy ściągaczu, czy przy jakiejś innej wzorzystej rzeczy być może ma to znaczenie. Natomiast w moim przypadku, gdzie jest to tylko kilka zamkniętych oczek na końcu szaliczka, to nie ma najmniejszego znaczenia. Oj, tutaj mi się... Tak, i ostatnie oczko i już. I mamy oczka zamknięte. I sobie teraz ucinam włóczkę. Przeciągam przez tą pętelkę i ładnie to sobie tutaj wrobię, schowam. Za chwilę za pomocą igły dziewiarskiej i będzie gotowe. I tak wygląda mój szal. Tu mam jeszcze niteczkę, gdzie sobie zaznaczałam moim roboczym znacznikiem gdzie po prostu zaczynałam robić na równo bez dodawania te nasze oczka i już sobie, widzicie, to nie jest takie proste zdjąć, więc działa to oczywiście w drugą stronę, czyli nie tak łatwo nam ten znacznik spadnie. No i tu jest mój cały szaliczek. Widziałam, że tak fajnie w internetach panie zwijają w takiego rogalika, to pozwólcie, że ja też zwinę. O, i zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądać. O, taki rogalik. Wow, fajne. Bardzo mi się podoba taki rogaliczek. Taki, widzicie, jest taki fajny, puszysty, taki fluffy, no super. No, i to jest nasz szaliczek,
który nazywa się Pink Alicious Shawl, bo w oryginale był w różowym kolorze, ale sobie wydrukowałam tak. Tak wygląda na szyi. Zaraz będę przymierzała, zaraz będę robiła może jakieś zdjęcia. I to jest nasz szaliczek, który zrobiłam na drutach. Super, bardzo mi się podoba. Ten wzór ryż jest taki troszeczkę, nie że gryzący, ale taki chropowaty. Bardzo mi się to podoba, bo jak owinę sobie szyję, to tym bardziej, to, że to jest wełna, to jeszcze tym bardziej taki dotyk będzie mi szyję rozgrzewał, więc super. Więc super, bardzo mi się podoba. Polecam serdecznie, żeby sobie taki zrobić, bo to, jak mówiłam wielokrotnie, cieszy bardzo. Pozdrawiam Was ciepło, trzymajcie się, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie i do zobaczenia w kolejnym filmiku, w kolejnym tygodniu. Ja też wrzucam dużo shortów takich, staram się z ciekawostkami, więc jak macie ochotę, to zapraszam do oglądania moich shortów. Jest już ich trochę na kanale z jakimiś takimi krótkimi poradami, albo tak na szybko pokazuję, co robię. Trzymajcie się, pa pa.